Dla domowych pupili zawsze najlepszym wyborem są papugi z ręcznego karmienia. Ten sposób wychowu młodych często spotyka się z krytyką. Jest wiele osób, które usiłują wmawiać nam, że jest to absolutnie nieodpowiedni sposób wychowu piskląt. To nieprawda. Ta opinia wynika głównie z tego, że wiele osób głoszących podobne poglądy nie wie, na czym polega właściwy ręczny wychów piskląt. Rzeczywiście, bardzo często oferowane są ptaki określane mianem papug pochodzących z ręcznego karmienia, ale które z tym karmieniem miały naprawdę niewiele wspólnego. Jeśli mianem ręcznego karmienia określimy powszechną również w Polsce praktykę wyciągania na wpół opierzonych piskląt z gniazd, a następnie trzymania ich w tekturowym pudle, karmienia własnego pomysłu mieszanką, to taka praktyka jest godna potępienia i powinna zostać zabroniona. Ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Oparty na naukowych podstawach ręczny wychów pomógł w znacznym stopniu zahamować odłowy papug w naturalnym środowisku i spowodował, że wiele gatunków zagrożonych wyginięciem stało się powszechnych. Daje nam ptaki, które dobrze czują się wśród ludzi i najlepiej nadają się na domowych pupili. I nie musimy już dręczyć dzikich papug, aby je oswoić. Nie potępiajmy ręcznego karmienia, lecz walczmy z patologiami, pokazując, jak wygląda prawidłowe ręczne karmienie, a jakie wypaczenia powinny być potępiane i zabronione. Kocham tatusia. Ja cię kręcę. Osobowość jest wynikiem wychowania w określonym otoczeniu. U papug rodzice nie biorą w tym udziału. Po opuszczeniu gniazda zwykle pierwszy samodzielny lot oznacza rozstanie na zawsze. Papugi, które po opuszczeniu gniazda wychowywały się w wolierze, powinny w niej pozostać. Oswajanie starszych papug, już ukształtowanych psychicznie, przywykłych do życia wśród innych ptaków, to gwałt na ich psychice i łamanie ich natury. Dlatego nie oswajajmy na siłę starszych papug. Przeciwnicy ręcznego karmienia podnoszą argumenty o rzekomych problemach zdrowotnych i psychicznych tych papug. To prawda, ale są to rezultaty występujących patologii, nieprawidłowego postępowania wynikającego z niewiedzy lub cynicznego oszukiwania niedoświadczonych nabywców młodych papug. Prawidłowe ręczne wykarmianie piskląt powinno być procesem możliwie najbardziej zbliżonym do tego, który odbywa się w naturze, gdzie papugi przebywają w gnieździe aż do czasu osiągnięcia pełnej samodzielności. W tym czasie mają tylko jeść i rosnąć. Rodzice kontaktują się z nimi tylko przy okazji karmienia. W tym czasie są w zupełnej izolacji od świata zewnętrznego, z którym absolutnie nie mają żadnych interakcji, ponieważ ich percepcja jest jeszcze nie tak wykształcona, aby mogły odbierać bodźce ze środowiska i przetwarzać je. Z chwilą, kiedy są zdolne do samodzielnego życia, wychodzą z dziupli i tylko przez okres najwyżej kilku dni są jeszcze dokarmiane przez rodziców na gałęziach. Następnie rozpoczynają całkowicie samodzielne życie i nie mają żadnych kontaktów ze swoimi rodzicami. W związku z tym sprzedawanie ptaków osobom, które mają je wykarmiać jeszcze przez miesiąc czy półtora i wmawianie im, że wtedy będą między człowiekiem a tym zwierzęciem lepsze, wzajemne kontakty, jest bzdurą. To nieprawda. Nie ma żadnych dowodów na to, aby papugi bardziej przywiązywały się do osób, które towarzyszyły im w okresie wykarmiania. Prawidłowe ręczne wykarmianie piskląt polega właśnie na tym, aby przebywały w odpowiednim środowisku. Takim środowiskiem jest właśnie ta tutaj stojąca przede mną klatka termiczna, w której są możliwie najbardziej zbliżone do gniazda warunki przetrzymywania ptaków. W temperaturze i wilgotności sterowanej elektronicznie i zbliżonej możliwie najbardziej do warunków panujących w naturalnym gnieździe. Tymczasem jak wygląda bardzo często wychów ptaków? Zabierane są po miesiącu, czasami nawet po 2 z gniazda, gdzie były wykarmiane przez naturalnych rodziców. Bardzo często ptaki te przetrzymuje się następnie w nieodpowiedniej temperaturze. Ta panująca w naszych mieszkaniach jest dla papug młodych zbyt niska i część pokarmu nie jest przyswajana i później ptaki posiadają wady wynikające z niewłaściwego żywienia. Często już po kilku dniach tak zwanego rozkarmiania papugi te oferowane są nowemu właścicielowi, któremu wmawia się, że w ten sposób będą one z nim bardziej związane uczuciowo. Nic bardziej mylnego. Przecież te właśnie ptaki w środowisku naturalnym
Nie mają później po opuszczeniu gniazda żadnych bliskich relacji ze swoimi rodzicami. Tak samo nie będą ich miały z tym człowiekiem, który je wykarmiał. One dopiero po osiągnięciu odpowiedniego, właściwego wieku, kiedy stają się już samodzielne, ten wiek jest różny u poszczególnych gatunków, ale dopiero wtedy mogą nawiązywać tak zwane bezpieczne relacje z otoczeniem, kiedy ich percepcja jest na tyle wykształcona, że mogą przyswajać i przetwarzać bodźce ze środowiska. Wcześniej bodźce te mogą wyrządzić niepowetowane straty w ich psychice. I takie ptaki, które zbyt szybko były socjalizowane, stają się później utrapieniem swoich opiekunów. Ponieważ są bardzo często neurotyczne, wrzaskliwe, nie można nawiązać z nimi właściwych relacji. Te papugi przebywające tutaj w klatce termicznej są właśnie w odpowiednim wieku do tego, aby mogły opuścić swoje bezpieczne gniazdo, w którym się rozwijały i rozpocząć w pełni samodzielne życie. Teraz będą przebywały na zewnątrz w normalnej temperaturze pokojowej i będą uczyły się jeść. Ta papuga jest w najlepszym wieku, aby właśnie rozpocząć nawiązywanie bliskich relacji z człowiekiem. Ona nie czuje przed nim żadnych naturalnych obaw. Nie trzeba jej, jak inne ptaki, które zostały wychowane przez naturalnych rodziców, zmuszać do tego, aby nawiązywała z nami, ludźmi, bliskie relacje, aby przełamywać jej naturalną bojaźń przed człowiekiem. Ona jest zupełnie przekonana, że człowiek jest dla niej istotą w pełni bezpieczną, z którą należy nawiązywać kontakty i z którymi to relacjami będzie potem żyła przez całe życie, dając nam i sobie ogromną radość z tego właśnie obcowania. Tak? Zbyt wczesne nawiązywanie relacji, kiedy psychika papugi nie jest do tego jeszcze przystosowana, może wyrządzać ogromne szkody, których w tej chwili nie zobaczymy gołym okiem. One stają się widoczne dopiero po kilku latach, kiedy stan emocjonalny naszej papugi będzie znacznie odbiegał od tego, co chcielibyśmy uzyskać. Najlepszym wyborem zawsze jest kupno papugi w wieku, kiedy jest już samodzielna od 1 lub 2 tygodni. Wtedy powinna trafić do nowego opiekuna, z którym będzie nawiązywała bardzo bliskie, trwające przez całe jej późniejsze życie relacje. Pamiętajcie, nie kupujmy papug, które trzeba jeszcze przez tydzień, 2 czy miesiąc wykarmiać. Nie mamy do tego odpowiednich kwalifikacji i warunków. Jeżeli w ten sposób będziecie Państwo wychowywali papugi, to wyrządzacie im tylko, a pośrednio i sobie, ogromną krzywdę.